W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam Squoval Nails, czyli kształt, który wywodzi się od kwadratu, ale jego krawędzie są widocznie łagodniejsze. Specjalnie do tego odcinka zaprosiliśmy największego miłośnika tego kształtu. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Czwartek, godzina 17. Witamy się. Dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj Madzia Żuk pokaże ulubiony kształt. Squoval. Dlaczego to jest ulubiony kształt? Lubię Squoval, lubię kwadrat, lubię te proste krawędzie, te proste kąty. Jestem prosta dziewczyna. Lubię takie kształty. I zaczynamy z tym prostym tutorialem. Na naturalny, opracowany paznokieć położyliśmy primer bezkwasowy, następnie wtarliśmy Perfect Base. Jednym produktem zrobiliśmy szkielet i zbudowaliśmy paznokcia. Użyliśmy żelu Easy Shape Light Rose. Po opiłowaniu paznokci nałożyliśmy cienką warstwę Mineral Base w kolorze Natural. Całość nabłyszczyliśmy tip-topem. A na koniec, w okolice skórek, zaaplikowaliśmy oliwkę o zapachu Seven Heaven. Do opracowania naturalnego, jak i przedłużonego paznokcia wykorzystaliśmy pilnik Moon o gradacji 100 na 180. Powierzchnią paznokcia wygładziliśmy bufferem o gradacji 100 na 180. Do wcierania bazy oraz układania żelu wykorzystaliśmy pędzel Gel Brush numer 6. Do zaciśnięcia paznokci w celu uzyskania idealnego tunelu użyliśmy metalowej zaciskarki. Pierwszym niezbędnym elementem jest dezynfekcja. Dezynfekujemy swoje dłonie, zakładamy rękawiczki, dezynfekujemy dłonie klientki i dopiero wtedy możemy przejść do pracy. Pilnikiem o gradacji 180 skracamy paznokieć i matowimy jego powierzchnię. Nadmiar pyłu usuwamy naszym niezawodnym Ice Cream Brushem. Skórki opracowujemy frezem Cuticle numer 9, ustawiając obroty na 10 000 i okrężnymi ruchami oczyszczamy powierzchnię płytki, odsuwając również wał okołopaznokciowy. Tą samą czynność wykonujemy z lewej, jak i z prawej strony paznokcia, pamiętając o zmianie strony obrotów. Przemywamy paznokieć wacikiem nasączonym w cleanerze fioletowym. Magda składa wacik na 4 części, dzięki czemu ma większą kontrolę nad odtłuszczeniem, a przy okazji odsuwa wał okołopaznokciowy. Kolejnym etapem jest nakładanie primera. Tutaj, ze względu na nieproblematyczną płytkę, użyjemy primera bezkwasowego. Przychodzi do Was klientka po raz pierwszy i nie wiecie, który primer użyć, kwasowy czy bezkwasowy. Otóż, warto w takiej sytuacji zapytać ją, jak nosiło jej się poprzednie stylizacje. Jeśli zauważyła, że przedłużone paznokcie notorycznie odklejały się od naturalnej płytki, zapowietrzały się, to wtedy bardzo możliwe, że należy użyć primera kwasowego. Jeśli natomiast standardowo nie zauważyła takich anomalii, to wtedy prawdopodobnie primer bezkwasowy całkowicie sobie poradzi. Tutaj tip od Magdaleny, która zazwyczaj kieruje się też tym, w jaki sposób odparowuje cleaner, fioletowy cleaner z naturalnej płytki. Jeżeli dzieje się to szybko, tak jak u większości klientek, to wtedy jest to dla Magdy znak, że należy użyć primera bezkwasowego. Jeśli natomiast to odparowywanie trwa dłużej, wtedy Magda sięga po kwasowy. Może Wam się ten tip przyda. Odsączamy produkt o szyjkę buteleczki z obu stron pędzelka i aplikujemy na powierzchnię paznokcia pociągłym ruchem, tak jakbyśmy malowali bezbarwnym lakierem. Przechodzimy do nakładania bazy. W naszym przypadku nie ma potrzeby czekania, aby primer odparował. Nakładamy odrobinę bazy na środek naturalnego paznokcia za pomocą pędzelka z buteleczki i następnie pędzlem Gel Brush 6 wcieramy produkt w powierzchnię płytki. Wykonujemy mięsiste ruchy, aby wetrzeć bazę w tak zwane mikrorowki, czyli widoczne gołym okiem ryski na powierzchni paznokcia powstałe podczas matowienia pilnikiem. Bazę utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Przygotowujemy fioletowe formy w zaprezentowany sposób. Kciukiem przyklejamy jajeczko na dalszą część formy. Robimy to w celu usztywnienia szablonu. Rozrywamy perforację i nadajemy kształt formie poprzez rolowanie 2 kciukami. Uzyskujemy tym samym łuk gotowy do podłożenia pod paznokieć. Przykładamy szablon do wolnego brzegu naturalnego paznokcia i analizujemy, czy jest potrzeba dodatkowego podcięcia formy. W związku z tym, że dziś wykonujemy kształt Squoval, formę podniesiemy delikatnie do góry, podobnie jak przy korygowaniu paznokcia krokulczego. Po podciągnięciu formy do góry możemy zauważyć szczeliny po bokach paznokcia, które wskazują nam, że konieczne będzie dodatkowe wycięcie formy. Formę wycinamy do pierwszej okrągłej linii, aby wydłużyć jajeczko. Tak wycięty szablon podkładamy pod paznokieć i ponownie sprawdzamy, czy odpowiednio przylega i szczeliny zostały zniwelowane. Jeśli forma przylega idealnie, sklejamy wszystkie 3 skrzydełka od dołu. Dla uzyskania bardziej wydatnego tunelu robimy nacięcia po obu stronach paznokcia, dzięki temu forma idealnie przylegać będzie pod paznokieć.
Do kształtu skłowal formę pozostawiamy otwartą. To oznacza, że na końcu szablonu widoczna jest duża łezka. Szkielet budujemy żelem Easy Shape Light Rose na 2 kulki. Pierwszą, mniejszą kulkę produktu rozkładamy na płasko po powierzchni naturalnej płytki. Drugą, większą, aplikujemy na łączeniu paznokcia z szablonem i rozkładamy produkt na kształt kwadratu. Jeżeli mamy potrzebę zaciśnięcia szablonu, możemy to zrobić po upływie 10 sekund w lampie. Zanim przejdziemy do zaciskania, upewnijmy się, że na pewno produkt już zdążył się utwardzić. Weźmy sobie zaciskarkę, puknijmy w powierzchnię i jeżeli usłyszymy takie charakterystyczne puk, puk, to wtedy można przechodzić do zaciskania. Po zaciśnięciu wkładamy na resztę czasu do lampy. Szkielet utwardzony, więc pozbywamy się formy, podważając ją z obu stron i ściągając w stronę opuszka. Zanim zaczniemy aplikować produkt na górny łuk paznokcia, czyli upper arch, małą ilością produktu tworzymy tak zwane lodowisko. Lodowiska nie utwardzamy. Wykonaliśmy je po to, żeby teraz, kiedy będziemy nakładać 2 kulki i tworzyć z nich upper arch, żeby cały produkt lepiej nam się rozkładał. Nadal pracujemy pędzlem Gel Brush 6. Nabieramy pierwszą, większą kulkę, aplikując ją mniej więcej na środek naszego naturalnego paznokcia, układając pędzel delikatnie pod kątem w stronę skórek. Mniej więcej na wysokości apeksu, który powinien znajdować się pomiędzy 1/3 a połową długości naszej naturalnej płytki, podnosimy pędzel, aby wyraźnie zarysować wyższy punkt, natomiast resztę żelu cały czas, nie odrywając pędzelka od produktu, przesuwamy w stronę wolnego brzegu. Dzięki apeksowi konstrukcja naszego paznokcia będzie stabilna i będzie posiadać odpowiedni balans. Kiedy produkt pod pędzlem kończy się, sięgamy po drugą, mniejszą kulkę i aplikujemy ją w okolicy wolnego brzegu paznokcia przedłużonego. Pędzel układając na płasko, dopychamy drugą kulkę do pierwszej i nie odrywając pędzla, ściągamy produkt w stronę wolnego brzegu i na boki zbudowanego paznokcia. Upper arch utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Ponownie, jak przy szkielecie, wyciągamy po około 20 sekundach i sprawdzamy, czy produkt na pewno się utwardził i dopiero wtedy przechodzimy do zaciskania. Jeśli tak, łapiemy paznokieć zaciskarką i przytrzymujemy przez około 5 sekund. Dla uwydatnienia efektu zacisku na pozostały czas utwardzania Magda używa plastikowej zaciskarki, którą wkłada razem z paznokciem do lampy aż do samego końca spolimeryzowania produktu. Ściągamy plastikową zaciskarkę po utwardzeniu i nasłonczonym wacikiem w cleanerze Wipe Off przemywamy lepką warstwę produktu. Paznokieć jest gotowy do piłowania. Korzystając z pilnika o gradacji 180 zaczynamy od wyprowadzenia kształtu. Piłujemy wolny brzeg jeszcze na prosto. Mimo iż jest to skłowal, owalny, wolny brzeg wyprowadzimy na sam koniec. Na razie myślimy tak, jakby to był kwadrat. To jest technika Magdy, która podkreśla, iż skłowal wywodzi się z kwadratu. Więc ten owalny, finalny sznyt nadamy na sam koniec. Po skróceniu i wyrównaniu brzegów przechodzimy do krawędzi bocznych. Piłujemy je od spodu, ruchami tylko w jedną stronę, czyli od klientki do stylistki i od boku, aby wyszczuplić paznokieć i nadać mu symetryczny kształt. Następnie układamy pilnik na powierzchni paznokcia i ruchem góra-dół opiłowujemy go po powierzchni, jak rureczkę. Ten ruch kierujemy od apeksu do wolnego brzegu. Kolejnym krokiem jest spojrzenie na paznokieć od strony linii włosa i piłowanie tym samym sposobem, analizując grubość krawędzi. Aby wolny brzeg nie wykruszał się podczas codziennych czynności. Przechodzimy do piłowania sfery przy wale okołopaznokciowym. Układamy pilnik pod kątem, nie dotykając apeksu. Przy skórkach piłujemy okrągłą stroną pilnika, starając się zniwelować granice żelu i naturalnej płytki. Po opracowaniu okolicy wału okołopaznokciowego kolejnym etapem jest piłowanie apeksu, podczas którego prowadzimy pilnik od lewej do prawej strony ruchami trójwymiarowymi, okrągłymi. W ten sposób wyrównujemy i łagodzimy apeks. Ten ruch powtarzamy również w stronę wolnego brzegu. Ostatnim krokiem piłowania jest ułożenie pilnika pod kątem do wolnego brzegu, opierając się tylko o rogi naszego paznokcia. Tak trzymanym pilnikiem na sztywno piłujemy wolny brzeg, aż uzyskamy delikatny kąt widoczny na bokach krawędzi paznokcia. Dla idealnego kształtu skłowal, patrząc z góry, na końcu paznokcia możemy zaobserwować owalny kształt. Należy go sprawdzić i wyrównać jednolitym, okrężnym ruchem.
Sięgamy po buffer o gradacji 180 i wyrównujemy powierzchnię paznokcia ruchem wzdłuż oraz okrężnym ruchem przy skórkach. Nadmiar pyłu ściągamy szczoteczką i przemywamy za pomocą cleanera Wipe Off i nasączonego nim wacika. Przy dzisiejszym skłowalu zastosujemy Natural Look. Użyjemy bazy mineralnej w kolorze Natural, przeciągając cienką warstwę po wszystkich paznokciach dla ujednolicenia koloru. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Kolejny tip od Żuka. Jeżeli używasz bazy jako koloru, to możesz czas utwardzania skrócić do 30 sekund. 60 sekund utwardzamy bazę mineralną wtedy, kiedy nadbudowujemy nią paznokieć. Po utwardzeniu bazy mineralnej, która dziś służy nam za kolor, przechodzimy do nabłyszczenia za pomocą tip-topa. Nakładamy niewielką warstwę nabłyszczacza, pamiętając o idealnej linii światła. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Po wyciągnięciu ręki z lampy, zanim dotkniemy powierzchni naszych świeżo upieczonych paznokci, poczekajmy chwilkę, niech one ostygną. Dzięki temu będziemy się dłużej cieszyć pięknym błyskiem paznokci. Na sam koniec aplikujemy kropkę oliwki na skórki, rozmasowując w stronę palca. Gotowe! Nie pozostaje nam nic innego, jak cieszyć się wykonaną stylizacją. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat tego kształtu. A może są jeszcze jakieś kształty, których nie poruszyliśmy na tym kanale i które chcielibyście obejrzeć? Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki, zawsze o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!